Cześć. Dzisiaj Viparita Karani. Często wykonywana pozycja w jodze, półodwrócona. Można powiedzieć, że to jest taka uproszczona świeca. Na jednym z poprzednich filmów 5 wariantów świecy jest ona wykonywana na krześle. Później również zrobię ją w tym wariancie. Viparita znaczy odwrócony, a Karani działanie, czyli jest to działanie odwrócenia, tak, na ciało. Tak jak wstań na głowie, świeca, pług i jeszcze inne pozycje odwrócone w jodze. Jest to pozycja często wykonywana, bardzo łatwa dla wielu osób i mówimy na to leżenie z nogami na ścianie. Leżenie z nogami na ścianie. Żeby zrobić i jak najmniej się zmęczyć i napiąć, trzeba usiąść bokiem do ściany jakimś, na przykład w tym przypadku moją lewą stroną. Lewa stopa jest przy ścianie, zewnętrzna strona lewego biodra przy ścianie i potem kładę się na plecach, ręce na podłodze, skręcam się jednocześnie i nogi biorę do góry na ścianę. Patrzę, by oś ciała była prostopadła do ściany i nogi do pięt. Ręce trzymam albo po bokach, najczęściej tak się robi, z wnętrzami dłoni skierowanymi do góry. I tak się leży kilka minut, trzymając nogi prostowane w kontakcie ze ścianą. Ale stopy mają być miękkie, nie pracujemy nimi. Tak samo pasywne ręce, głowa, twarz i rozluźniamy brzuch. Delikatnie, miękko oddycham przez nos, brzuch podnosi się i opada. To jest najczęściej wykonywany wariant Viparita Karani, ale jest to wariant uproszczony. Pełny jest, gdy mamy biodra wyżej, z biodrami wyżej. Żeby wyjść z pozycji, trzeba zgiąć nogi i skręcić się na bok. Otworzyć oczy i odpychając się lewą ręką usiąść. Powiedziałem, że jest to łatwa wersja, ale niektórzy nie są w stanie jej zrobić, nawet w ten sposób, bo mają sztywność albo inne problemy, więc wersja z krzesłem Viparita Karani, gdzie biorę krzesło i na przykład koc i znowu siadam bokiem. Biodra są na tym kocu złożonym i kładę łydki na krześle. Biodra są już troszeczkę wyżej. Można oczywiście robić z biodrami na podłodze, tak jak robiłem z nogami na ścianie. Ale wtedy można powiedzieć, że to jest też nieboszczyk z nogami zgiętymi. Pozycja siawasany, nogi zgięte, łydki na krześle. Gdy nie mam koca pod biodrami, to gdy już podkładam koc pod biodra, jest to uproszczone Viparita Karani, gdzie zgięcie nóg umożliwia jej wykonywanie osobom, które mają problemy z dołem pleców albo duże sztywności tyłów nóg. Ręce symetrycznie po bokach, można też trzymać za głową. Viparita Karani jest to pozycja, którą wykonujemy na koniec często zajęć, jako taka pozycja wyciszająca, relaksująca. Dobrze jest ją wykonywać wieczorem, żeby odciążyć nogi, usunąć z nich zmęczenie, obrzmienie. Niektórym puchną nogi, więc położenie się na 5 do 10 minut wieczorem bardzo pomaga nogom odpocząć. Jak ktoś też dużo chodzi, spaceruje, stoi, to również polecam, żeby nawet codziennie kłaść się z nogami na ścianie albo w wersji uproszczonej z łydkami na krześle. Każdy w domu ma jakiś stołek,
czy kawałek ściany, więc naprawdę nic nie potrzeba, żeby korzystać z dobrodziejstw pozycji odwróconych czy półodwróconych w jodze. One powodują spłynięcie krwi grawitacyjnie z nóg, łatwiej ta krew żylna spływa w dół i przy okazji jest dokrwiony mózg, więc działa naprawdę dobrze. Teraz wariant z nogami na ścianie znowu, ale dla osób sztywniejszych, którym biodra nie chcą opaść na podłogę. Tak? Niektórzy, kładąc się z nogami na ścianie, nie mogą tej części kości krzyżowej oprzeć o ziemi albo tych kości tutaj miednicy. Więc w takim przypadku trzeba wziąć koc albo ręcznik, może być też, i podłożyć sobie pod biodra, tak żeby biodra były oparte. Czyli robię tak, jak robię z łydkami w krześle, ale teraz biodra są wyżej. I wcześniej trzymałem ręce w ten sposób, a można też trzymać ręce za głową i też zgięte. Jeśli u kogoś jest napięcie w barkach i nie jesteście w stanie wziąć brodę do mostka, żeby nie była ona odchylona, to wtedy trzeba sobie wziąć koc pod głowę. Podeprzeć głowę. Głowa wyżej i wtedy głowa szybciej się uspokaja, gdy kieruje oczy w stronę tułowia, mostka, serca, przepony, brzucha. Delikatnie, powoli oddycham, leżąc w pozycjach relaksowych, czy również w tej. Brzuch rozluźnia się, opada, zbliża do kręgosłupa i oddech powinien zwalniać i się spłycać. Oddychamy mniej. Na jodze ogólnie dążymy do tego, żeby oddychać mniej, wolniej, spokojniej, ale też płycej, jeśli są to pozycje relaksowe. Dodatkowo nas wycisza, uspokaja. Teraz kolejną możliwością, kolejnym wariantem Viparita Karani jest użycie obciążenia. Mamy w szkole takie worki z piaskiem, które można kłaść albo na stopach, w ten sposób, i ten dodatkowe obciążenie sprawia, że biodra opadają do ziemi i jeszcze łatwiej jest wziąć przednie pachwiny do tylnych pachwin, tylne pachwiny do linii, ściany, podłogi. Czyli biodra trzeba opuszczać i cofać. To oczywiście robi się głównie przez rozluźnienie, ale można tak użyć przez chwilę mięśni, a ten ciężar dodatkowy nam to ułatwia. I zaleta tego worka druga jest taka, że nogi tak łatwo się nie zginają. Mimo tego, że jest dodatkowy ciężar, no to łatwiej jest leżeć. Osoby, które narzekają na kręgosłup, odczuwają, że kręgosłup się odciąża i działa to korzystnie. Kolejną możliwością z workiem z piaskiem jest położenie worka na brzuchu. I tutaj ten efekt dociążania bioder jest zachowany, tak jak z workiem na stopach. Ale dodatkowo jest drugi efekt tutaj, inny, czyli ucisk na brzuch. I to jest oczywiście troszeczkę trudniej oddychać, ale uwrażliwiamy się na oddech i brzuch z wydechami jeszcze bardziej opada w stronę kręgosłupa.
Kolejną możliwością jest użycie paska, jeśli mamy drabinkę i można przywiązać sobie nogi. Może najpierw związać nogi, to będzie łatwiejsze, bo nawet mogą zrobić też osoby, które nie mają drabinki. I zakładam pasek na uda i dociągam go tutaj blisko pachwin. Lekko, to nie jakoś mocno, nie musi być mocno. I pracują uda, naciskają na pasek i nogi się łatwiej kontroluje. One tworzą jakby taką jedną nogę. Nie zginają się, można leżeć bardziej stabilnie. Ale nadal jest pewna praca zachowana tutaj. Nie można całkowicie się rozluźnić, więc żeby to osiągnąć, bierze się pasek i pasek do jogi, który trzeba rozłączyć. Wyjść z tej klamerki pasek i ten pasek zakładamy za 2 szczeble. Z jednej strony bioder, z drugiej strony bioder. Tutaj ponownie wewnętrzną stronę klamerki, w zewnętrzną, tak żeby pasek działał prawidłowo. I dociąga pasek. Jest tyle tych wariantów w jodze, żeby uspokoić rozbiegany umysł. Jak ktoś jest ćwiczący jogę coraz dłużej, ma coraz bardziej uspokojone ciało i umysł, to może robić mniej pozycji. Nawet zaawansowani jogini przecież robią tylko jedną pozycję przez długi czas. Na przykład siedzą w jakiejś pozycji i koncentrują się. Natomiast dużo osób nudzi się i jest bardzo dużo wariantów, więc można w jodze odnaleźć też tak różne opcje. Też one troszkę inaczej działają, więc co kto lubi. Więc to jest wariancie, gdy są przywiązane nogi, uda paskiem, zupełnie mogę wszystkie części ciała rozluźnić. I tak się leży. Ileś tam minut, tak jak powiedziałem. Kilka minut, 5, 10, nawet dłużej. Niektórzy jak przychodzą na zajęcia do szkoły i jest kilka minut przed zajęciami, wchodzą na salę, rozkładają matę i kładą się w tej pozycji. Bardzo lubią, tak? Niektórzy biorą sobie worek z piaskiem i w ten sposób jest to też pozycja, którą można robić na początku praktyki. Żeby wyjść z pozycji, zginam nogi, skręcam się na bok i podnoszę. I to były pozycje, gdzie biodra były stosunkowo nisko, ale powiedziałem, że jest Viparita Karani na krześle, wykorzystanie krzesła, taka półświeca. Więc idąc w tym kierunku, podnosząc biodra, tak jak były na kocu, można iść coraz wyżej. Teraz kolejną wysokością będzie wałek albo wałek i koc. Więc tutaj jest to wariant, który robi się wykorzystując jeszcze klocek dystansujący. Moją ścianą jest płaszczyzna szczebli. Ustawiam klocek na średnią szerokość. Ta krawędź klocka jest przy ścianie. Tak? Można też w ten sposób, ale dla niektórych osób to jest już za daleko od ściany potem. Więc nie wkładamy też klocka pod szczebel, bo wtedy jest za blisko. Ten klocek powinien stać na macie, bo inaczej będzie jeździł. Potem ustawiam wałek przy klocku. I dalej jest tak samo dojście, czyli siadam bokiem, przy ścianie
I skręcając się, kładę się na plecach. Trzymam za szczebel drabinka, pozwala mi łatwiej się asekurować i biorę nogi do góry. Więc biodra teraz są za wałkiem i one opadają w stronę tego klocka. Więc w tym wariancie następuje wygięcie kręgosłupa większe. Tworzy się taki półokrągły kształt. Brzuch jest płaski, miękki, otwiera się przepona, jest plot słoneczny. Klatka piersiowa się uwypukla i to działa korzystnie dla wielu osób. Przy czym osoby, które mają problemy z odcinkiem lędźwiowym, ponieważ jest to pasywne wygięcie od tyłu, że leżę i rozluźniam się prawie, tak, no oczywiście nogi lekko trzymam, no to część osób nie będzie odczuwała tego dobrze. Dla takich osób polecam leżenie z nogami na ścianie, ale biodra na ziemi, ewentualnie tylko na jednym cienkim kocu albo ręczniku. No i praktyka innych pozycji, żeby poprawić swój kręgosłup lędźwiowy. Inny sposób wyjścia z tej pozycji to jest zgięcie nóg do siadu skrzyżnego na ścianie. Tak, chwilę leżę. Potem odsuwam się od ściany, nie skręcam się od razu i kładę nogi w siadzie skrzyżnym na tym wałku. I znowu się rozluźniam. Potem się skręcam na bok, na prawy bok zawsze i siadam. Powiedziałem, że wyparta karań na wałku albo wałku i kocu. Przy czym część osób nie ma takich wałków bolsterów w domu, więc co wtedy zrobić? Można zwinąć koce. Koc formatu świecy, to jest format świecy, robimy świecę na kocach u nas, na 3 kocach, albo 2, albo 4, ale najczęściej na 3. Jak ktoś nie zna świecy na kocach, polecam film 5 wariantów świecy. I teraz ten koc zwijam na tym boku, czyli krótszym, w rulon. Zaczynam zwijać, zwijam. Jak zobaczycie, zwinięcie takiego koca da mi szerokość, gdzie będę mógł się oprzeć biodrami. Chociaż w porównaniu do wałka, no to on jest troszeczkę niższy. Albo tej samej, zależy od grubości koca, tak? Więc mogę wziąć drugi koc. I jakbym go zwinął tak samo jak pierwszy, czyli owinął pierwszy koc drugim kocem, to ten wałek będzie już dosyć gruby, tak? Będzie nawet grubszy niż wałek, tak? To jest dobre dla osób, które mają większą elastyczność, no i są wyższe. Na przykład osoby powyżej 180, 190, 200 cm już ćwiczące jogę, być może taki wałek będzie dla nich w porządku, tak? Natomiast dla części osób to będzie już za wysoko i wtedy na tym zwiniętym pierwszym kocu koc z formatu świecy składam na pół i kładę na tym pierwszym. I powstaje taki odpowiednik wałka, bo to się ugnie i będzie podobna wysokość. Znowu kładę tutaj przy klocku, siadam bokiem i skręcam się, trzymając za drabinkę czy za linę, nogi do pionu. Ważne jest wyparta karani na wałku, na bolsterze, żeby ta krawędź była pod linią przeponu. I barki muszą być na ziemi. Wcześniej trzymałem ręce
Przy biodrach teraz trzymam za głową. Można i tak, i tak. I znowu, nogi trzymam prostowane, biodra opadają, miękkie stopy, miękkie palce w stopach, miękkie palce w dłoniach. Nie powinny być ani proste, ani zgięte za bardzo, tylko w stanie pośrednim, lekko zgięte, zaokrąglone. Delikatnie oddycham przez nos. Kieruję uwagę do wewnątrz, jak odczuwam pozycję, jaki jest kontakt tyłu ciała, tyłów nóg ze ścianą, bioder, dołu pleców z wałkiem, barków, rąk, tył głowy. Trzymam głowę prosto. I żeby wyjść z pozycji, zginam nogi, skręcam się na bok i siadam. Kolejny wariant to jest wariant na klocku, już trudniejszy, albo na skrzynce. Mamy w szkole takie specjalne skrzynki. Wiparita Karani Box się nazywają, więc właśnie do tej pozycji. Więc zamiast tego klocka i wałka z kocy biorę sobie skrzynkę, układam przy ścianie. Mam gotową już konstrukcję, żeby się położyć. Można też robić na klocku. Klocek jest w wysokości tej niższej skrzynki, to zaraz pokażę. Natomiast skrzynka ma dużą powierzchnię i lepiej podpiera biodra. I dalej tak samo, tak? Czyli siadam bokiem, skręcam się, trzymając za i nogi do góry. Tutaj ta skrzynka też ma półokrągły kształt, który ma być pod odcinkiem lędźwiowym. Jeśli tak nie jest, trzeba troszeczkę odsunąć, znaleźć. I ona podpiera dół pleców, wyciąga go, nie pozwala się zakleszczyć kręgosłupowi. Można długo trwać na skrzynce i jest to dosyć łatwe. Na skrzynce albo na klocku. Na klocku to nie jest wariant dla każdego. Bo już trzeba ćwiczyć, wiedzieć, jak wykorzystywać klocek w pozycji mostu. Więc klocek nie jest, stojąc pionowo, dosyć stabilną konstrukcją. Można oczywiście robić niżej, zaczynać od najniższej wysokości. Wiparita Karani. Tak, czyli biorę klocek, opieram kość krzyżową biodra i nogi biorę do pionu, ale nie na ścianie. Tak, i robię w ten sposób. Albo klocek wyżej i znowu nogi do pionu. To jest średnia wysokość. Albo jeszcze wyżej, klocek pionowo i ostrożnie podnoszę nogi do pionu. To jest aktywniejsza wersja Wiparita Karani. Nie muszę uważać, muszę pracować nogami. Można nawet użyć 2 klocków. Są tacy, którzy tak robią. No i ostateczna wersja. Nie, jeszcze nie ostateczna. Na krześle teraz. Powiedziałem, że będzie na krześle. Tutaj mówimy na to świeca na krześle. Ja już nie składam dzisiaj maty. Tylko biorę wałek. Siadam na krześle i wychylam się do tyłu, aż barki spoczną na wałku. Tak, mogę albo złapać za nogi krzesła, albo trzymać ręce pasywne, to jest możliwe. Ale w obydwu przypadkach, żeby to była Wiparita Karani,
nie świeca. Taka półświeca to jest nogi do tyłu. Ciało jest mniej więcej w płaszczyźnie. Oczywiście tutaj zależy od odległości krzesła od ściany. Z Viparta Karani podnoszę nogi i trzymam je pionowo. Tak, albo wersja pasywna. Krzesło musi być stabilnie, nie odjechało. W ten sposób jest to półświeca. Taka, gdzie już stoimy jak w świecy, ale ciało nie jest w jednej płaszczyźnie, bo biodra są wychylone do tyłu. Więc zaczynaliśmy od leżenia z nogami, z biodrami na ziemi. Teraz biodra są już dosyć wysoko na krześle. No i została nam ostatnia wersja, gdzie nie używa się żadnych pomocy, tylko podpórkę stanowią ręce. Więc to też nie dla każdego, to trzeba się rozćwiczyć, żeby móc robić Setubandha Sarvangasana najpierw, czyli pozycję budowania mostu, tak zwany zastrzyk. Więc podnoszę biodra, kładę dłonie na dole pleców i potem wychylam nogi. I to jest ostateczna wersja Viparta Karani, gdzie podtrzymuję po prostu biodra swoimi rękami. Co ciekawe, tej pozycji nie ma w świetle jogi. No i żeby wyjść, kładę się i rozluźniam. To było dużo wariantów. Ćwiczcie je, róbcie różne, tak żeby troszeczkę inaczej ustawiać się w pozycjach, inaczej doświadczać. Jeśli znacie jeszcze jakieś inne warianty, to napiszcie w komentarzu. Jeśli Wam się film podobał, to zachęcam do polubienia, subskrypcji, tak żeby dostawać info o następnych materiałach. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.